Rozważając przyczyny wojen ostatniego stulecia, warto zadać pytanie, kto na nich zarobił. Odpowiedź jest za każdym razem ta sama i ta powtarzalność jest porażająca. Na każdym konflikcie ktoś traci życie, ale ktoś inny zarabia pieniądze. Tradycyjna historiografia poświęca całą swoją uwagę tym pierwszym, a ten wykład poświęcony jest tym drugim. Nie dlatego, że ich los jest bardziej godny współczucia, ale dlatego, że to oni, ci, którzy nie giną, kształtują warunki, w których następna wojna staje się możliwa. Gdyby bowiem wojna była tym, za co się podaje, to znaczy starciem wartości, obroną suwerenności, triumfem jednej idei nad drugą, to powinna być dla kapitału katastrofą. Tymczasem jest odwrotnie. Każda wojna XX i XXI wieku kończyła się wzrostem aktywów sektora finansowego, powiększeniem długu publicznego i konsolidacją rynków w rękach tych samych podmiotów, które z wojny czerpały zyski. Gdyby jakiś obcy obserwator, nieznający ludzkich ideologii i uprzedzeń, analizował ostatnie stulecie wyłącznie na podstawie przepływów finansowych, to doszedłby do wniosku, że wojny nie są przerwami w normalnym funkcjonowaniu globalnej gospodarki, ale momentami jej najwyższej wydajności. Wojny się kończą, a spłaty trwają. Wielka Brytania spłaciła ostatnią ratę kredytu zaciągniętego w czasie II wojny światowej w ramach amerykańskiego programu Lend-Lease w 2006 roku. Niemcy uregulowały ostatnie zobowiązania wynikające z traktatu wersalskiego w roku 2010. Przez 91 lat po zakończeniu I wojny światowej odsetki od reparacji wciąż krążyły w globalnym systemie bankowym, generując zyski dla instytucji, które dawno przeżyły państwa je spłacające, jak i te państwa, które je nałożyły. I to jest fakt, od którego warto zacząć, ponieważ podważa on coś, co większość z nas uważa za oczywiste. Że wojny się zaczynają i kończą, że mają daty w podręcznikach, że po zawieszeniu broni następuje pokój. Otóż nie. Wojny w sensie militarnym trwają tygodnie, miesiące, lata, ale wojny w sensie finansowym trwają całe pokolenia. I to właśnie ten drugi czas, czas długu i odsetek, czas przepływów kapitałowych, restrukturyzacji walutowych, jest czasem właściwym nowoczesnego konfliktu, jego ukrytą, lecz decydującą osią. W tym wykładzie stawiam tezę, którą oficjalna historiografia konsekwentnie pomija, a która brzmi następująco. Nowoczesne wojny nie są przede wszystkim wynikiem konfliktów ideologicznych, chociaż ideologie dostarczają im retorycznej legitymacji i mobilizacyjnej energii. Są zarazem, a niekiedy przede wszystkim, mechanizmami korekty globalnego systemu finansowego. Pełnią funkcję analogiczną do trzęsienia ziemi w geologii. Gwałtownie ujawniają napięcia strukturalne, które narastały w architekturze zadłużenia, przepływów kapitalowych, walutowych i hierarchiach kapitałowych, po to, aby na gruzach starego porządku wznosić nowy, korzystniejszy dla tych, którzy kontrolują emisję pieniądza i obieg długu. To nie jest teoria spiskowa, bo teorie spiskowe zakładają jakieś tajne zebrania i ukryte plany, a rzeczywistość jest prostsza. System finansowy wytwarza strukturalne zachęty, które czynią wojny opłacalnymi dla wąskiej grupy podmiotów i ich następstwa dają się dalej eksploatować jako źródła zysków. Te podmioty dysponują nieproporcjonalnie dużym wpływem na decyzje o wojnie i pokoju. I naprawdę nie trzeba zakładać spisku tam, gdzie wystarczy sama czytelna struktura. Wszystkie dane, które podam w tym wykładzie, są jawnie, ogólnie dostępne. W opisie tego odcinka znajdziecie całą bibliografię, z którą pracowałem podczas przygotowywania tego wykładu i naprawdę są to rzeczy, które wszyscy mogą wiedzieć. A kto wątpi, niech sam spojrzy na liczby. Podam tylko kilka przykładów, bo nie chcę tutaj robić rozwlekłych analiz rynku akcyjnego. Od lutego 2022 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, europejskie akcje firm zbrojeniowych przyniosły akcjonariuszom kilkaset procent zysku. Kurs niemieckiego Rheinmetall wzrósł o ponad 1200%. Tu możecie to zobaczyć, te kilka wykresów zamieszczam wizualnie.
Lockheed Martin osiągnął historyczny szczyt kursu przy rekordowym portfelu zamówień na 194 miliardy dolarów, a w samym roku 2002 zwrócił akcjonariuszom 11 miliardów dolarów w formie dywidend i skupu akcji własnych. Pieniądze na te kontrakty pochodzą z budżetów państw, to znaczy od podatników, także od nas. Jednocześnie zamrożono 300 miliardów dolarów rosyjskich rezerw walutowych, a belgijska izba rozliczeniowa Euroclear zarobiła na odsetkach od tych zamrożonych środków 7 miliardów dolarów w ciągu jednego roku. Plany odbudowy Ukrainy, wyceniane na blisko 600 miliardów dolarów, powstawały przy konsultacjach BlackRock, największego zarządzającego aktywami na świecie, i w tym samym czasie pod ich naciskiem ukraiński parlament w czasie wojny już deregulował rynek pracy i osłabiał związki zawodowe. W lutym 2026 roku, parę tygodni temu, Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. W ciągu 3 tygodni cena ropy wzrosła. Sami zobaczcie, bo to tak się dzieje dynamicznie, że ja już nie wiem, ile dzisiaj ropa kosztuje. Zobaczcie, ile płacicie na stacji benzynowej. I w tym samym czasie Pentagon zażądał 200 miliardów dolarów dodatkowego finansowania, a Departament Stanu zatwierdził 23 miliardy dolarów w pilnych kontraktach zbrojeniowych z państwami Zatoki Perskiej, omijając procedury zatwierdzenia tego przez Kongres. To nie są jakieś osobne, wyrwane z kontekstu fakty. To jest cała struktura. I jej rozpoznanie wymaga trochę zmiany perspektywy, bo wymaga odejścia od pytania, kto z kim walczy i dlaczego, w stronę pytania, kto na tym zarabia, kto ponosi koszty i dlaczego po każdej wojnie zyski sektora zbrojeniowo-finansowego rosną, a długi publiczne powiększają się. I tutaj trzeba powiedzieć ważną rzecz. Ludzie giną w okopach z powodów, w które szczerze wierzą. Nacjonalizm zabija naprawdę. Nienawiść rasowa zabija naprawdę. Fanatyzm religijny też zabija naprawdę. I nic z tego, co powiem w tym wykładzie, nie umniejsza ani jednej z tych śmierci. Perspektywa, którą proponuję, nie zastępuje tych wyjaśnień jakimś innym, prostszym. Dodaje tylko do nich warstwę, której brak czyni ten obraz niekompletnym. Bo pod okopami, pod flagami, pod przemówieniami mężów stanu rozciąga się piętro, o którym mówi się rzadko. Piętro przepływów kapitałowych, architektur zadłużenia, instytucjonalnych interesów sektora finansowego. To piętro nie wywołuje wojen tak, jak generał wydaje rozkaz. To działa trochę inaczej. Kształtuje warunki, w których jedne rozwiązania stają się prawdopodobne, a inne niemożliwe. W których eskalacja przynosi zysk, a pokój go nie generuje. W których ci, którzy podejmują decyzje o wojnie, poruszają się po polu już wcześniej ukształtowanym przez tych, którzy kontrolują obieg pieniądza i długu. No i ten wykład stanowi taką analizę konstrukcji tego piętra. Od reparacji wersalskich przez obieg petrodolara, aż po zamrożenie rosyjskich aktywów, no i w końcu najnowszą wojnę z Iranem. 28 czerwca 1919 roku w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego podpisano dokument, który miał zakończyć I wojnę światową i zagwarantować pokój, a który w istocie zaprojektował kolejną wojnę z precyzją jakiegoś inżyniera, który konstruuje wydajną maszynę. Artykuł 231 Traktatu Wersalskiego przypisywał Niemcom wyłączną odpowiedzialność za wybuch I wojny światowej, co było samo w sobie kwalifikacją moralną, ale jej rzeczywistym celem było stworzenie podstawy prawnej dla roszczeń finansowych o bezprecedensowej skali. W 1921 roku Komisja Reparacyjna ustaliła łączną kwotę zobowiązań Niemiec na 132 miliardy marek w złocie, co odpowiada współcześnie kwocie przekraczającej
600 miliardów dolarów. Sama ta liczba była jednak w pewnej mierze mistyfikacją o starannie zaprojektowanej strukturze, bo zobowiązania podzielono na 3 kategorie obligacji. Typy A i B, opiewające łącznie na 50 miliardów dolarów, były przeznaczone do faktycznej spłaty, a obligacje typu C, stanowiące zasadniczą część długu, miały charakter czysto polityczny i propagandowy. Ich zadaniem było uspokojenie opinii publicznej w krajach zwycięskich, zwłaszcza we Francji, poprzez stworzenie iluzji surowej kary, przy pełnej świadomości elit finansowych, że ich egzekucja jest niemożliwa z uwagi na ograniczenia produkcyjne i eksportowe Niemiec. Architektura wersalska była zatem od początku konstrukcją wewnętrznie sprzeczną. Oficjalnie służyła pokojowi, strukturalnie produkowała kryzys. Sprzeczność ta ujawniła się niemal natychmiast. Niemcy, pozbawione rezerw złota i pogrążone w chaosie powojennym, nie były zdolne generować nadwyżek handlowych niezbędnych do obsługi tak gigantycznego długu. Próba egzekucji płatności doprowadziła w 1923 roku do hiperinflacji i okupacji Zagłębia Rury przez wojska francuskie i belgijskie. Ten impas wymusił zmianę strategii, lecz zmiana ta nie polegała na złagodzeniu warunków, tylko na wprowadzeniu nowego, bardziej wyrafinowanego mechanizmu kontroli. W 1924 roku przyjęto plan Dawesa, opracowany pod kierownictwem amerykańskiego bankiera Charlesa Dawesa, późniejszego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który ustanowił coś, co w literaturze fachowej określa się mianem kołowego obiegu kapitału. Mechanizm ten działał następująco. Amerykańskie banki prywatne, przede wszystkim JP Morgan, udzielały Niemcom kredytów stabilizacyjnych. Niemcy za pożyczone pieniądze spłacały reparacje Francji i Wielkiej Brytanii. Francja i Wielka Brytania za te same pieniądze spłacały swoje długi wojenne wobec rządu Stanów Zjednoczonych. Odsetki od wszystkich tych operacji trafiały do amerykańskich banków prywatnych. System ten był w sensie ścisłym piramidą finansową. Te same dolary krążyły w zamkniętym obwodzie, generując na każdym etapie zyski odsetkowe dla sektora bankowego, przy czym ich realnym zabezpieczeniem była wyłącznie zdolność Niemiec do dalszego zaciągania długów. Ceną stabilizacji była głęboka ingerencja w suwerenność państwową. Amerykańscy doradcy uzyskali kontrolę nad wydatkami Rzeszy, niemieckie koleje i dochody celne zastawiono jako zabezpieczenie kredytów, a Reichsbank, niemiecki bank centralny, znalazł się pod faktyczną kontrolą zewnętrzną. Republika Weimarska była suwerenna formalnie, ale finansowo stanowiła mechanizm generowania odsetek dla zagranicznych konsorcjów. W 1929 roku przyjęto niejaki plan Younga, który miał definitywnie uregulować kwestię reparacji, obniżając tę kwotę do 121 miliardów marek i rozciągając spłaty na okres 59 lat, czyli aż do roku 1988. Ten akt unaoczniał z całą jaskrawością, że reparacje nie były już instrumentem zadośćuczynienia, ale instrumentem permanentnej zależności. Kluczowym elementem nowej architektury było powołanie w 1930 roku Banku Rozrachunków Międzynarodowych, BIS, z siedzibą w Bazylei. Instytucja ta, pomyślana jako powiernik operacji reparacyjnych i bank banków centralnych, otrzymała przywileje nie mające precedensów w całej historii prawa międzynarodowego. Całkowity immunitet majątkowy, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny, nietykalność siedziby, immunitet dyplomatyczny dla pracowników i zwolnienie podatkowe. BIS był zaprojektowany tak, aby funkcjonować ponad i poza suwerennością państwową, niezależnie od tego, jakie konflikty wybuchną między krajami, których banki centralne zasiadały w jego radzie. Paradoks okresu reparacyjnego polegał na tym, że w latach 1924-1930 Niemcy pożyczyły od amerykańskich inwestorów około 27 miliardów marek, wypłacając w tym samym czasie
zaledwie 19 miliardów w ramach reparacji. System ten nie był zatem mechanizmem spłacania długu, ale mechanizmem jego pogłębiania przy jednoczesnym generowaniu zysków dla pośredników finansowych. Stabilność Republiki Weimarskiej w tak zwanych złotych latach 20. była bezpośrednio uzależniona od płynności amerykańskiego rynku finansowego. Kiedy w październiku 1929 roku doszło do krachu na Wall Street, fundamenty niemieckiej gospodarki zniknęły w ciągu tygodni. Amerykańskie instytucje finansowe, które same walczyły o przetrwanie, zaczęły gwałtownie wycofywać krótkoterminowe pożyczki. A bez dopływu kredytów Niemcy nie mogły spłacać reparacji, co uderzało z kolei w budżety Francji i Wielkiej Brytanii, uniemożliwiając im terminową obsługę długów wobec Stanów Zjednoczonych. Ta kaskada niewypłacalności ujawniła, że cały europejski system finansowy opierał się na jednym filarze – nieprzerwanym napływie amerykańskiego kapitału spekulacyjnego. Gdy ten filar runął, runęło wszystko. Produkcja przemysłowa zamarła, bezrobocie w Niemczech przekroczyło w 1932 roku 6 milionów osób i Republika Weimarska, postrzegana przez obywateli nie bez racji jako system narzucony przez zewnętrznych wierzycieli i całkowicie od nich zależny, straciła wszelką legitymizację. W tym samym momencie NSDAP, dotychczas partia marginesowa, zyskała masowe wsparcie. Retoryka Hitlera uderzała w to, co on nazywał niewolą odsetkową i dyktat wersalski, co trafiało na podatny grunt w społeczeństwie doprowadzonym do nędzy przez mechanizmy, których nikt nie rozumiał, ale które realnie determinowały los tego społeczeństwa. I trzeba to powiedzieć wprost. Nazizm nie wyrósł z pustki ideologicznej, ani z jakiejś ontologicznej skłonności narodu niemieckiego do zła. On wyrósł z konkretnego kryzysu, konkretnego systemu zadłużenia i stanowił radykalną, bestialską, zbrodniczą odpowiedź na realne problemy, których system liberalny nie potrafił ani rozwiązać, ani nawet nazwać. Dojście Hitlera do władzy w styczniu 1933 roku nie oznaczało zerwania z międzynarodowym kapitałem. Oznaczało tylko renegocjację warunków współpracy. Od 1930 roku, widząc w ruchu nazistowskim jedyną siłę zdolną powstrzymać komunizm i przywrócić dyscyplinę społeczną, niemieckie koncerny przemysłowe takie jak IG Farben, Krupp czy Thyssen zaczęły masowo finansować NSDAP. Traktowały partię Hitlera jako inwestycję w projekt siłowy, który miał zlikwidować związki zawodowe, zmilitaryzować gospodarkę i przywrócić rentowność przemysłu ciężkiego. Skala zagranicznego współfinansowania ruchu nazistowskiego przed 1933 rokiem pozostaje do dzisiaj przedmiotem debaty historyków, lecz bezsporne jest to, że po jego dojściu do władzy międzynarodowe kręgi finansowe nie wycofały się z Niemiec. Przeciwnie, zintensyfikowały współpracę, postrzegając nowy reżim jako gwaranta stabilności i obsługi zobowiązań handlowych. Machina wojenna III Rzeszy nie powstała w izolacji. Opierała się na technologiach, licencjach i bezpośrednim wsparciu kapitałowym korporacji, których centrale mieściły się w krajach późniejszej koalicji antyhitlerowskiej. Niemiecka filia firmy IBM, The Homag, dostarczyła Niemcom technologię maszyn statystycznych opartych na kartach performowanych. To były takie mechaniczne poprzedniczki komputerów, które to stały się systemem operacyjnym nazistowskiej biurokracji. Od ewidencji ludności, która umożliwiała wyodrębnianie grup etnicznych podczas spisów powszechnych, poprzez zarządzanie logistyką transportu kolejowego w Rzeszy i w generalnym gubernatorstwie, po administrowanie obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. W każdym z takich obozów był oddział wykorzystujący maszyny IBM
do ewidencji więźniów i zarządzania niewolniczą siłą roboczą. Jest na ten temat cała głośna książka. Jest ona ujęta w bibliografii w opisie tego odcinka. Co ciekawe, przez całą wojnę serwisanci firmy IBM, pomimo trwającej wojny, przyjeżdżały do Niemiec i do okupowanej Polski i serwisowały te maszyny w obozach koncentracyjnych. I centrale koncernu w Nowym Jorku, koncernu IBM, zachowywały kontrolę nad swoimi europejskimi operacjami przez cały okres wojenny, a po jego zakończeniu odzyskały zyski wypracowane przez te filie w latach konfliktu. General Motors, jako właściciel zakładów Adam Opel AG, kontrolował blisko 40% niemieckiego rynku pojazdów. Ciężarówka Opel Blitz stała się standardowym środkiem transportu Wehrmachtu. Bez niej Blitzkrieg byłby logistycznie niemożliwy. Ford Motor Company przez swoją filię Ford Werke w Kolonii produkował pojazdy opancerzone dla armii niemieckiej, korzystając z pracy przymusowej więźniów obozów koncentracyjnych. Standard Oil of New Jersey, kontrolowany przez rodzinę Rockefellerów w ramach umów kartelowych z IG Farben, dostarczył Niemcom technologię uwodorniania węgla, która umożliwiała produkcję benzyny syntetycznej, która to uniezależniła Rzeszę od importu ropy naftowej. Jednocześnie Standard Oil blokował rozwój produkcji kauczuku syntetycznego w Stanach Zjednoczonych, chroniąc monopole IG Farben, co w początkowym okresie wojny postawiło armię amerykańską w trudnej sytuacji surowcowej. Obie korporacje motoryzacyjne, jak General Motors i Ford, po zakończeniu wojny wystąpiły do rządów Stanów Zjednoczonych, uwaga, o odszkodowania za zniszczenia swoich fabryk w wyniku alianckich bombardowań i te odszkodowania otrzymały. Ten fakt zasługuje na chwilę namysłu, naprawdę. Korporacje, które budowały machinę wojenną jednej ze stron konfliktu, uzyskały, uwaga, od drugiej strony rekompensatę za zniszczenia wynikające z bombardowania fabryk, w których ich produkcję składano na potrzeby wroga. Rozumiecie to? Logika kapitału okazała się odporna na logikę wojny, ponieważ to logika kapitału ustanawiała ramy, w których ta wojna się toczyła. I tak jak już mówiłem, instytucją, w której ta odporność przybrała formę wręcz instytucjonalną, był Bank Rozrachunków Międzynarodowych, BIS. Po wybuchu wojny w 1939 roku BIS kontynuował swoją działalność, a w jego Radzie Dyrektorów zasiadali jednocześnie przedstawiciele banków centralnych III Rzeszy, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji, to znaczy krajów, które w tym samym czasie prowadziły ze sobą wojnę totalną. Pod kierownictwem amerykańskiego prezesa Thomasa McKittricka, który został ponownie wybrany na to stanowisko w 1940 roku w trakcie trwającej już wojny. BIS pełnił funkcję centrum rozliczeniowego, które umożliwiało Niemcom dostęp do twardych walut i handel z państwami neutralnymi. A McKittrick był jednocześnie nieformalnym agentem amerykańskiego wywiadu OSS i człowiekiem realizującym plan, który sam określił mianem bliskiej współpracy między alianckim i niemieckim światem biznesu, nawet wtedy, gdy na frontach ginęły miliony amerykańskich żołnierzy. Najbardziej mrocznym aspektem działalności BIS było pośrednictwo w obrocie złotym zrabowanym przez Niemców. Do skarbców BIS trafiały rezerwy banków centralnych okupowanej Czechosłowacji. To były 23 tony złota czeskiego. Przekazano je Reichsbankowi przy czynnym udziale gubernatora Banku Anglii, Belgii i Holandii, a także złoto pochodzące z grabieży mienia ofiar Holokaustu, w tym biżuteria i uwaga, złote plomby dentystyczne przetapiane w pruskiej mennicy,
aby zatrzeć ślady ich pochodzenia. To były te plomby wyrwane ofiarom Holokaustu. Powojenne śledztwa wykazały, że BIS przyjął co najmniej 3,7 tony zrabowanego złota. Kiedy w 1944 roku konferencja w Bretton Woods przegłosowała likwidację BIS za współudział w zbrodniach wojennych, rezolucja ta nigdy nie została wykonana. Została zablokowana przez brytyjski lobbying i zmianę kalkulacji geopolitycznych po śmierci prezydenta Roosevelta. BIS nie tylko przetrwał, ale stał się fundamentem powojennego systemu bankowego. Instytucja, która prała złoto zrabowane ofiarom Holokaustu, która handlowała złotem wyrwanym z plomb ofiar Holokaustu, do dzisiaj pozostaje centralną instytucją globalnych finansów. Perspektywa finansowa pozwala również na nowe spojrzenie na bezpośrednie przyczyny wybuchu wojny. Analiza bilansu gospodarczego III Rzeszy u progu 1939 roku, przeprowadzona przez historyka gospodarczego Adama Tooza w pracy Płace zniszczenia, wykazała, że Niemcy znajdowały się w stanie ukrytego bankructwa. Gigantyczne wydatki na zbrojenia sięgające 25% dochodu narodowego doprowadziły do wyczerpania rezerw walutowych i deficytu surowców. Rzesza nie była w stanie kontynuować tych procesów spłaty długów i sprostania wymogom finansowym bez przejęcia nowych zasobów. I dopiero inwazja na Polskę 1 września 1939 roku miała silny komponent ekonomiczny, bo Polska posiadała znaczące zasoby rolne, przemysłowe, głównie na Śląsku, i surowcowe, niezbędne do dalszego prowadzenia wojny, a jej zobowiązania finansowe wobec niemieckich banków mogły zostać przejęte albo po prostu anulowane. Po zajęciu Polski Niemcy wprowadzili system totalnej grabieży. Zniszczenie przemysłu szacuje się na 70% zdolności produkcyjnych, a straty ludzkie to 6 milionów ludzi. To jest strata, którą do dzisiaj czujemy. W okupowanej Francji stosowano bardziej wyrafinowany system. Opłaty okupacyjne sięgały od 20 do 50% PKB rocznie, czyniąc z Francji główne źródło finansowania niemieckiego wysiłku wojennego na Zachodzie. System ten wspierały oddziały amerykańskich banków Chase i Morgan w Paryżu, które, uwaga, pozostały otwarte przez cały okres okupacji, współpracując z administracją niemiecką przy konfiskacie kont żydowskich i obsłudze finansowej okupanta. Obraz, który wyłania się z tej analizy, jest porażający, jest niewygodny, ponieważ rozbija proste podziały na jakieś strony dobra i zła, na agresorów i obrońców, na winnych i sprawiedliwych. Tak jak mówiłem, są to dane jawne, to każdy z nas może te dane znaleźć z domu, z komputera, w internecie. Korporacje krajów alianckich budowały machinę wojenną III Rzeszy i czerpały z tego zyski. Banki, które obsługiwały grabież okupacyjną, po wojnie kontynuowały działalność bez konsekwencji. Instytucja, która prała złoto zębowe ofiar zagłady, stała się filarem powojennego ładu finansowego. Nie twierdzę przy tym, że banki zaplanowały II wojnę światową. Twierdzę coś bardziej niepokojącego, że sama architektura systemu finansowego, od reparacji wersalskich przez piramidę kredytową lat 20., aż po korporacyjną kolaborację z nazizmem, wytworzyła warunki, w których ta konkretna katastrofa stała się nie tylko możliwa, lecz w pewnym sensie strukturalnie nieuchronna, a instytucje, które ją współtworzyły, wyszły z niej nie osłabione, ale wzmocnione. Ten dług nie był tłem historii, on był jej głównym bohaterem. Koniec II wojny światowej nie przyniósł demontażu systemu, który ją umożliwił.
przyniósł tylko jego transformację w formę doskonalszą, to znaczy trudniejszą do rozpoznania i krytyki. Konferencja w Bretton Woods w lipcu 1944 roku, na której delegaci 44 państw zaprojektowali architekturę powojennych finansów, była prezentowana jako moment oświeconej współpracy międzynarodowej, jako lekcja wyciągnięta z wersalskiej katastrofy. I rzeczywiście, w porównaniu z Wersalem, nowy porządek rezygnował z reparacji karnych na rzecz inwestycji i kredytów, z izolacji pokonanych na rzecz ich integracji, z niestabilnego standardu złota na rzecz systemu opartego na jednej walucie rezerwowej. I zmiana ta była nie tyle przejściem od dominacji do współpracy, co przejściem od dominacji jawnej do dominacji strukturalnej. Dolar amerykański został ustanowiony jedyną walutą wymienialną na złoto po stałym kursie $35 za uncję, a wszystkie pozostałe waluty powiązano z dolarem. Oznaczało to, że każdy kraj uczestniczący w światowym handlu musiał gromadzić rezerwy dolarowe, co ustanawiało permanentny popyt na amerykańską walutę i dawało Stanom Zjednoczonym przywilej, który francuski minister finansów Valéry Giscard d'Estaing trafnie nazwał nadmiernym przywilejem. Zdolność do finansowania deficytów i budżetowych walutą, którą samemu się emituje. Powstanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego zamykało architekturę nowego porządku, tworząc instytucje, które miały zarządzać globalnym zadłużeniem w sposób bardziej stabilny niż wersalska komisja reparacyjna, lecz których struktura decyzyjna oparta na parytetach głosów proporcjonalnych do wkładów kapitałowych gwarantowała Stanom Zjednoczonym faktyczne prawo weta nad każdą istotną decyzją. Plan Marshalla, wprowadzony w 1948 roku, stanowił operacyjne dopełnienie architektury z Bretton Woods. 13,3 miliarda dolarów pomocy dla Europy Zachodniej, co w przeliczeniu na współczesną siłę nabywczą odpowiada kwocie przekraczającej 150 miliardów, to nie był akt filantropii, ale strategiczna inwestycja w precyzyjnie określonych warunkach. Państwa europejskie, aby uzyskać dostęp do tych środków, musiały otworzyć swoje rynki na towary amerykańskie, zredukować bariery celne, skoordynować politykę gospodarczą z Waszyngtonem i wykluczyć partie lewicowe z koalicji rządowych. W przeciwieństwie do traktatu wersalskiego, który dławił Niemcy reparacjami i w ten sposób doprowadził do katastrofy, nowa architektura zakładała odbudowę Republiki Federalnej Niemiec jako centralnego elementu systemu antykomunistycznego. Długi wojenne Niemiec zostały zrestrukturyzowane, co pozwoliło na szybki rozwój gospodarczy przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej kontroli politycznej i finansowej ze strony Stanów Zjednoczonych. Logika ta była racjonalna z perspektywy kapitału. Pokonany dłużnik, którego się zmiażdży, nie spłaci długu. Pokonany dłużnik, którego się odbuduje na własnych warunkach, staje się źródłem permanentnego dochodu i politycznym sojusznikiem. Lekcja Wersalu nie polegała więc na tym, że nie wolno dominować. Polegała na tym, że ta dominacja musi być wystarczająco dyskretna, żeby nie prowokować kolejnej rewolty, kolejnej wojny. Dla krajów globalnego południa, które nie mogły liczyć na analogiczną dyskrecję, nowy porządek okazał się nie mniej bezwzględny niż kolonializm. Programy dostosowania strukturalnego narzucane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy w Afryce, w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej w kolejnych dekadach powtarzały ten sam schemat. Kredyt warunkowany otwarciem rynków, prywatyzacją sektorów publicznych, redukcją wydatków społecznych i podporządkowaniem polityki gospodarczej interesom wierzycieli.
I dług, który w przypadku Europy Zachodniej był instrumentem rekonstrukcji, to już w przypadku globalnego południa stał się instrumentem podległości. Ta różnica nie wynikała z mechanizmu, lecz z pozycji dłużnika w hierarchii geopolitycznej. System z Bretton Woods, chociaż zaprojektowany z większą wyobraźnią niż wersalski, zawierał własną sprzeczność strukturalną, którą ekonomiści nazywają paradoksem Triffina. Aby zapewnić światu wystarczającą ilość dolarów do obsługi handlu międzynarodowego, Stany Zjednoczone musiały utrzymywać deficyt bilansu płatniczego, ale ten permanentny deficyt podważał zaufanie do wymienialności dolara na złoto. I ta sprzeczność narastała przez lata 60., napędzana kosztami wojny w Wietnamie i programów społecznych, aż osiągnęła punkt krytyczny w sierpniu 1971 roku, kiedy to prezydent Richard Nixon jednostronnie zawiesił wymienialność dolara na złoto. I ta decyzja, znana jako Nixon Shock, była przedstawiana jako reakcja na kryzys, ale analiza archiwalna ujawnia coś innego. Plany zamknięcia okna złota były gotowe już w maju 1971 roku, a ich głównym celem nie było ratowanie systemu, ale utrwalenie hegemonii dolara w zupełnie nowej postaci. Bez kotwicy w formie złota dolar stał się walutą czysto fiducjarną, to znaczy taką walutą, której wartość opiera się wyłącznie na zaufaniu do emitenta, a zaufanie to jest z kolei funkcją potęgi militarnej, politycznej i instytucjonalnej Stanów Zjednoczonych. Paradoksalnie to zerwanie ze złotem nie osłabiło dolara, wzmocniło go, ponieważ uwolniło amerykański rząd od jakiegokolwiek materialnego ograniczenia emisji pieniądza. Odtąd Stany Zjednoczone mogły finansować dowolny deficyt, w tym dowolne wydatki wojskowe, samą emisją waluty, której reszta świata musiała używać. I powstał mechanizm, w którym potęga militarna gwarantuje pozycję dolara, a pozycja dolara finansuje potęgę militarną. Brakującym elementem tej konstrukcji było zapewnienie trwałego globalnego pobytu na dolary po zerwaniu ich związków ze złotem. I ten element został dostarczony poprzez porozumienie zawarte w 1974 roku między sekretarzem stanu Henry Kissingerem a monarchią saudyjską, którego tajne postanowienia ujawniono dopiero w 2016 roku na podstawie wniosków o dostępie do informacji publicznej. Na mocy tego porozumienia Arabia Saudyjska zobowiązała się do rozliczania całej sprzedaży ropy naftowej wyłącznie w dolarach amerykańskich, a nadwyżki z eksportu ropy miała reinwestować w amerykańskie obligacje skarbowe. W zamian Stany Zjednoczone gwarantowały bezpieczeństwo militarne dynastii Saudów. I porozumienie to, rozszerzone następnie na pozostałe kraje OPEC, stworzyło tzw. system petrodolarowy. Każdy kraj na świecie, który potrzebował ropy, a potrzebowały jej wszystkie kraje uprzemysłowione, musiał najpierw zdobyć dolary, co podtrzymywało globalny popyt na amerykańską walutę niezależnie od stanu amerykańskiej gospodarki. Nadwyżki petrodolarowe reinwestowane w obligacje skarbowe USA finansowały z kolei amerykański deficyt budżetowy, w tym wydatki militarne. I powstał zamknięty obieg o niemal perfekcyjnej symetrii. Wydatki militarne Stanów Zjednoczonych generowały deficyt płatniczy, dolary emitowane na pokrycie deficytu akumulowały się w zagranicznych bankach centralnych i w skarbcach państw naftowych. Te z kolei reinwestowały je w amerykańskie obligacje, finansując dalsze wydatki militarne.
Dług, który w systemie wersalskim był problemem do rozwiązania, stał się w systemie petrodolarowym narzędziem władzy. Im więcej Stany Zjednoczone się zadłużały, tym większą kontrolę sprawowały nad globalnym systemem finansowym, ponieważ ich wierzyciele byli zarazem ich zakładnikami. I kraj, który zgromadził setki miliardów dolarów w rezerwach, nie mógł pozwolić sobie na destabilizację waluty, w której te rezerwy były denominowane. Dłużnik trzymał wierzyciela za gardło, a nie odwrotnie. I architektura, która wyłoniła się z tej sekwencji tych transformacji, od Wersalu przez Bretton Woods po system petrodolarowy, nie jest prostą kontynuacją kolonializmu, ani prostym powtórzeniem starych schematów. Jest czymś bardziej wyrafinowanym. Systemem, w którym dominacja nie wymaga już armii okupacyjnej, ani jawnego dyktatu, lecz realizuje się poprzez same warunki uczestnictwa w globalnej gospodarce. Kto chce handlować, musi używać dolara. Kto używa dolara, finansuje amerykański deficyt. Kto finansuje amerykański deficyt, współfinansuje amerykańską machinę militarną. Kto próbuje z tego systemu wyjść, narażając się na interwencję militarną lub finansową, odkrywa, że ten system nie toleruje czegoś zewnętrznego. Kluczowe jest zrozumienie, że ta architektura nie powstała w wyniku jakiegoś jednego aktu woli, jakiegoś jednego spisku, jednej decyzji. Ona się wyłoniła w sekwencji kryzysów i odpowiedzi na te kryzysy. I każda z tych odpowiedzi wzmacniała pozycję tego samego ośrodka władzy. Wersal stworzył system długu, który eksplodował. Ta eksplozja umożliwiła Bretton Woods, a sprzeczności Bretton Woods doprowadziły do zerwania ze złotem. Zerwanie ze złotem wymagało petrodolara. Petrodolar wymagał gwarancji militarnych. Gwarancje militarne wymagały wydatków, które finansował petrodolar. Na każdym etapie to, co prezentowało się jako rozwiązanie kryzysu, było w istocie pogłębieniem zależności. Nie istnieje moment, w którym ktoś powiedział: zaprojektujmy system globalnej dominacji finansowej. Istnieje natomiast struktura, która raz uruchomiona reprodukuje się z logiką niezależną od intencji poszczególnych aktorów, a każdy kolejny kryzys czyni ją silniejszą. I teraz, jeśli architektura, którą opisałem do tej pory, jest trafna, no to powinna generować jakieś weryfikowalne przewidywania. Powinniśmy zaobserwować, że konflikty zbrojne korelują nie tyle z eskalacją napięć ideologicznych, ile z dynamiką zysków sektora zbrojeniowo-naftowego oraz że próby wyjścia z systemu petrodolarowego spotykają się z reakcjami nieproporcjonalnymi do ich skali. I oba te przewidywania znajdują potwierdzenie w materiale historycznym. Analiza przeprowadzona przez izraelsko-kanadyjskich ekonomistów politycznych Shimshona Bichlera i Jonathana Nitzana, profesorów York University w Toronto i Ben Gurion University w Izraelu, wykazała istnienie tego, co nazywali koalicją Weapon Dollar-Petrodollar, strukturalnego sojuszu między koncernami zbrojeniowymi, korporacjami naftowymi a instytucjami finansowymi, których interesy zbiegają się w regionie Bliskiego Wschodu. Kluczowe ustalenie ich wieloletniej pracy badawczej brzmi: każdy znaczący konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie od wojny 60-dniowej w 1967 roku dał się przewidzieć na podstawie jednego wskaźnika, mianowicie pogorszenia różnicowej rentowności tej koalicji w stosunku do średniej rynkowej. Innymi słowy, konflikty wybuchały nie wtedy, gdy napięcia polityczne osiągały apogeum, ale wtedy, gdy zyski sektora zbrojeniowo-naftowego spadały poniżej średniej.
Wojna przywracała rentowność. I ustalenie tego nie wymaga przyjęcia tezy o spisku. Wymaga jedynie uznania, że system finansowy nagradza eskalację i że podmioty, których zyski zależą od niestabilności, dysponują zarazem największym wpływem na decyzje polityczne dotyczące wojny i pokoju. Wojna w Iraku z 2003 roku ustanowiła studium przypadku, w którym zbiegają się wszystkie wątki tej analizy. Oficjalnym powodem inwazji było posiadanie przez reżim Saddama Husajna broni masowego rażenia, której, jak wiadomo, nie znaleziono. Mniej nagłośnianym kontekstem był fakt, że w październiku 2000 roku Husajn przeniósł rozliczenia irackiego eksportu ropy z dolarów na euro w ramach programu ONZ Ropa za żywność, a następnie przekonwertował 10 miliardów dolarów rezerw irackich na walutę europejską. I decyzja ta, chociaż niewielka w skali globalnego handlu ropą, stanowiła precedens o potencjalnie rewolucyjnych konsekwencjach. Gdyby inne kraje naftowe poszły śladem Iraku, fundamenty systemu petrodolarowego pozostałyby zagrożone. Po inwazji w marcu 2003 roku jedną z pierwszych decyzji amerykańskiej administracji okupacyjnej było przywrócenie rozliczeń naftowych w dolarach, co nastąpiło już w czerwcu tego samego roku. Tymczasowy zarząd koalicji pod kierunkiem Paula Bremera wydał następnie około 100 wiążących rozporządzeń, które przekształciły iracką gospodarkę w sposób nie mający precedensów w historii wojennych okupacji. Zezwolono na 100% zagraniczną własność irackich przedsiębiorstw. Obniżono podatek dochodowy od osób prawnych do 15%. Zniesiono wszystkie cła i bariery handlowe. Przyznano personelowi zarządu immunitet wobec prawa irackiego. Brytyjski prokurator generalny ostrzegał, że te normy naruszają regulacje haskie z 1907 roku, które zabraniają siłom okupacyjnym trwałej zmiany ustroju prawnego okupowanego terytorium. Ostrzeżenie to nie wywołało żadnych konsekwencji. Koncern Halliburton, wcześniej kierowany przez wiceprezydenta Dicka Cheneya, uzyskał kontrakty o łącznej wartości przekraczającej 12 miliardów dolarów. Inspektorzy rządowi stwierdzili, że niemal 9 miliardów dolarów z funduszy zarządu tymczasowego nie dało się rozliczyć. Noblista Joseph Stiglitz oszacował łączne koszty wojny na ponad 3 biliony dolarów i argumentował, że globalny kryzys finansowy z 2008 roku był częściowo konsekwencją tej wojny. 8 lat później analogiczny schemat powtórzył się w Libii. Muammar Kaddafi, który od lat promował projekt złotego dinara, to znaczy panafrykańskiej waluty opartej na złocie, zgromadził w tym celu 143 tony kruszcu złota o ówczesnej wartości przekraczającej 7 miliardów dolarów. Waluta ta miała służyć rozliczaniu transakcji naftowych w Afryce, co oczywiście zagrażało dwóm filarom zachodniej dominacji finansowej na kontynencie, mianowicie systemowi petrodolarowemu i frankowi CFA, czyli walucie kontrolowanej przez francuski bank centralny, obowiązującej w 14 krajach Afryki Zachodniej i Środkowej, której rezerwy w 70% musiały być deponowane w francuskim skarbie państwa. A tajnione e-maile z administracji sekretarz stanu Hillary Clinton, pochodzące z kwietnia 2011 roku, potwierdzają wprost, że francuskie służby wywiadowcze zidentyfikowały projekt złotego dinara jako jeden z czynników wpływających na decyzję prezydenta Sarkozy'ego o rozpoczęciu interwencji militarnej.
W marcu 2011 rozpoczęły się naloty NATO, a w październiku Kaddafi został zabity. Jedno ze zdarzeń towarzyszących początkowi konfliktu zasługuje tutaj na szczególną uwagę analityczną. Rebelianci libijscy w trakcie trwających jeszcze walk powołali własny bank centralny. Centralny Bank Bengazi. Było to zdarzenie bezprecedensowe w historii zbrojnych powstań. Powstańcy, którzy nie kontrolowali jeszcze nawet połowy terytorium kraju, za pilniejsze od zdobycia stolicy uznali ustanowienie instytucji emisji pieniądza. Ten fakt sugeruje, że za fasadą rewolucji stała kalkulacja o charakterze czysto finansowym, a nie wyłącznie politycznym. Te przypadki Iraku i Libii, chociaż najlepiej udokumentowane, wpisują się w szerszy wzór, w którym Bliski Wschód funkcjonuje jako centralny węzeł globalnego obiegu kapitału zbrojeniowego. Mechanizm ten działa w pętli o zamkniętej strukturze. Państwa Zatoki Perskiej, przede wszystkim Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, uzyskują dochody z eksportu ropy rozliczanego w dolarach. Dochody te reinwestują w zakupy uzbrojenia od amerykańskich i europejskich koncernów zbrojeniowych. Koncerny zbrojeniowe przeznaczają część zysków na lobbying polityczny gwarantujące kontynuację sprzedaży broni i interwencjonistycznej polityki zagranicznej. Interwencje militarne generują niestabilność, która z kolei napędza popyt na kolejne uzbrojenia. Skala tego obiegu jest kolosalna. Między 2020 a 2024 rokiem 54% wydatków Pentagonu, to znaczy ponad 500 miliardów dolarów rocznie, trafiało do prywatnych firm. Tak zwane obrotowe drzwi między Pentagonem a sektorem zbrojeniowym osiągnęły rozmiary wręcz karykaturalne. W 2022 roku odnotowano 672 przypadki byłych urzędników państwowych pracujących dla czołowych koncernów zbrojeniowych, a ponad 80% emerytowanych generałów czterogwiazdkowych przechodziło na emeryturze do sektora prywatnego, gdzie ich kontakty i wiedza stawały się towarem. Ten system jest nieprzenikniony dla kontroli demokratycznej nie dlatego, że jest tajny, tylko dlatego, że jest zbyt duży, zbyt rozproszony i zbyt głęboko wbudowany w strukturę gospodarki, aby jakikolwiek pojedynczy akt polityczny mógł go zakwestionować. Próba ograniczenia wydatków zbrojeniowych oznaczałaby spadek PKB, utracę miejsc pracy w okręgach wyborczych, spadek kursów akcji w funduszach emerytalnych. Innymi słowy, system ubezpieczył się przed reformą, czyniąc z beneficjentów militaryzacji większość społeczeństwa, a przynajmniej jego politycznie znaczącą część. Obraz, który wyłania się więc z analizy drugiej połowy XX i początku XXI wieku, potwierdza i doprecyzowuje tą wyjściową hipotezę. Nie jest tak, że jakieś mroczne centrum podejmuje decyzje o wojnach dla zysku finansowego. Jest gorzej. Sam system jest tak skonstruowany, że decyzje o wojnach podejmują się niejako same. Wynikają z logiki strukturalnych zachęt, z dynamiki akumulacji różnicowej, z instytucjonalnych powiązań między sektorem finansowym, zbrojeniowym i politycznym. Saddam Hussein nie musiał ogłaszać przejścia na euro, aby Stany Zjednoczone dokonały inwazji. Lecz kiedy to zrobił, stworzył warunki, w których interwencja stała się opłacalna dla wystarczającej liczby wystarczająco wpływowych podmiotów. Kaddafi nie musiał proponować złotego dinara, aby NATO zbombardowało Libię, ale kiedy to zrobił, uaktywnił koalicję interesów, dla których jego eliminacja rozwiązywała kilka problemów jednocześnie. Wojna nie jest w tym ujęciu narzędziem polityki prowadzonej innymi środkami, jak mówił pruski generał i teoretyk wojny Karl von Clausewitz. Jest narzędziem akumulacji prowadzonej
środkami, których ofiary biorą za politykę. 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. W ciągu kilku dni zachodnie państwa podjęły kroki, które zmieniły architekturę globalnego systemu finansowego w sposób, jakiego nie dokonała żadna wojna od 1945 roku. Zamrożono około 300 miliardów dolarów rezerw rosyjskiego banku centralnego, co stanowiło mniej więcej połowę jego łącznych rezerw wynoszących 612 miliardów. Rosję odcięto od systemu SWIFT, blokując zdolność do rozliczeń międzynarodowych. Bezprecedensowość tych działań nie polega na ich surowości, lecz na tym, co ujawnia natura globalnego systemu finansowego. Rezerwy banku centralnego suwerennego państwa, niezależnie od tego, czy to państwo jest moralne, czy nie, które zgodnie z dotychczasowym konsensusem prawnym i ekonomicznym stanowiły nietykalne zabezpieczenie stabilności walutowej, okazały się w jednej chwili odwołalne, jeśli polityczna wona hegemona tak zdecyduje. Jak już mówiłem, belgijska izba rozliczeniowa Euroclear, w której zdeponowano większość zamrożonych aktywów, około 200 miliardów dolarów, zrobiła w tym samym 2024 roku 7 miliardów dolarów na samych odsetkach od środków, którymi nie mogła dysponować żadna ze stron. Belgia pobrała od tych zysków 25% podatek. Grupa G7 skonstruowała na bazie przyszłych odsetek od zamrożonych aktywów pożyczkę w wysokości 50 miliardów dolarów dla Ukrainy, tworząc zupełnie nowy, całkowicie nowatorski instrument finansowy, który de facto monetyzuje skonfiskowany majątek suwerenny Rosji. Ja mówię, to niezależnie od tego, czy Rosja ma słuszność, czy nie, nie wchodzę teraz w to. Chyba rozumiecie, że mój stosunek do Rosji jest negatywny, ale nie o to chodzi. Analogia z architekturą wersalską narzuca siłą, której nie sposób zignorować. Tak, jak reparacje z 1919 roku były formalnie sankcją moralną, a strukturalnie mechanizmem redystrybucji bogactwa, tak zamrożenie rosyjskich aktywów jest formalnie sankcją za agresję, a strukturalnie precedensem, który przekształca reguły globalnej gry finansowej na korzyść tych, którzy kontrolują infrastrukturę rozliczeniową. Druga warstwa współczesnej dynamiki dotyczy bezprecedensowego transferu środków publicznych do sektora prywatnego, dokonywanego pod szyldem wsparcia dla Ukrainy. Stany Zjednoczone przeznaczyły łącznie 174 miliardy dolarów na finansowania związane z wojną w Ukrainie, z czego 64% trafiło do Departamentu Obrony, co oznacza, że głównym beneficjentem pomocy dla Ukrainy był amerykański przemysł zbrojeniowy. Lockheed Martin osiągnął w marcu 2026 roku historyczny szczyt kursu akcji przy rekordowym, mówiłem o tym, przy rekordowym portfelu zamówień wynoszącym 194 miliardy dolarów. RTX zgromadził portfel zamówień na 212 miliardów. Europejskie spółki zbrojeniowe przyniosły akcjonariuszom w sumie średnio 401% łącznego zwrotu od 2022 roku. Kurs niemieckiego Rheinmetall wzrósł o ponad 1200%. Samo Lockheed Martin zwróciło swoim akcjonariuszom 11 miliardów dolarów w 2020 roku w formie skupu akcji własnych i dywidend, co oznacza, że pieniądze podatników przekazane w formie kontraktów zbrojeniowych uzasadnianych wsparciem dla zaatakowanego kraju trafiały w ostatecznym rozrachunku na konta prywatnych przedsiębiorców. Kontrakt na pociski Stinger o wartości 625 milionów dolarów
reaktywował linię produkcyjną zamkniętą w 2005 roku. Niemcy zmieniły konstytucyjny hamulec zadłużenia, aby odblokować około 500 miliardów euro na cele obronne. Unia Europejska uruchomiła plan, który może dostarczyć do 800 miliardów euro dodatkowego finansowania. NATO wyznaczyło nowy cel wydatków na obronę na poziomie 5% PKB do 2035 roku, ponad dwukrotnie więcej niż dotychczasowy próg 2%. Agencja ratingowa S&P Global szacuje, że realizacja tego celu może powiększyć łączne zadłużenie europejskich członków NATO o około 2 biliony dolarów. Polska wydaje na obronę 4,12% PKB. Europa przeżywa największą militaryzację od zakończenia zimnej wojny, finansowaną niemal wyłącznie z emisji długu publicznego. Pytanie, kto w ostatecznym rozrachunku poniesie koszty tego długu, a kto zbierze zyski, nie jest pytaniem retorycznym. Jest pytaniem, na które sama historia udzielała dotąd jednej i zawsze tej samej odpowiedzi. Kolejna warstwa tych rozważań dotyczy odbudowy, a ściślej tego, czyim interesom odbudowa ma służyć. Bank Światowy oszacował w lutym 2026 roku łączne potrzeby odbudowy Ukrainy na 588 miliardów dolarów, co stanowi trzykrotność ukraińskiego PKB. W listopadzie 2022 roku BlackRock, największy na świecie zarządzający aktywami z portfelem przekraczającym 10 bilionów dolarów, podpisał z ukraińskim Ministerstwem Gospodarki porozumienie o doradztwie w zakresie struktury inwestycyjnej odbudowy. I chociaż BlackRock ostatecznie wycofał się z tej roli w warunkach politycznej niepewności, to sama architektura odbudowy powtarza wzorce zidentyfikowane już wcześniej. W trakcie wojny ukraiński parlament przeprowadził deregulację planowania przestrzennego, zalegalizował umowy o pracę na 0 godzin, osłabił związki zawodowe i pozbawił ochrony pracowniczej 70% siły roboczej, przy czym tę ostatnią reformę przeprowadzono, jak wynika z dostępnych analiz, za konsultacją brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wzorzec jest czytelny. Wojna niszczy, a odbudowa, zamiast przywracać to, co zniszczone, ustanawia nowe reguły korzystne dla zewnętrznego kapitału. Nie jest to nowe zjawisko, to jest ten sam schemat, który obowiązywał w Iraku po 2003 roku, w krajach objętych programami dostosowania strukturalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego w latach 80. i 90., a w Europie Zachodniej po roku 1948. Zmienia się kontekst, zmienia się retoryka, zmienia się skala, ale struktura pozostaje ta sama. Kryzys jako okazja, a zniszczenie jako warunek wstępny przebudowy korzystnej dla dominujących ośrodków kapitałowych. Konflikty bliskowschodnie po 7 października 2023 roku wpisują się w tę samą dynamikę z właściwą sobie intensywnością. Atak Hamasu i rozpoczęcie operacji izraelskiej w Gazie wywołały natychmiastowe reperkusje finansowe. Ceny ropy wzrosły o 5%, a ataki Hutich na żeglugę na Morzu Czerwonym zakłóciły 15% globalnego handlu morskiego. Premie ubezpieczeń wojennych dla statków pływających tym szlakiem wzrosły o 2700%. Ruch w kanale sueskim spadł o połowę, a dochody Egiptu z opłat tranzytowych, stanowiące istotną część jego budżetu, załamały się. Każdy pocisk wystrzelony przez siły amerykańskie w Hutich kosztował od 1 do 4,3 miliona dolarów, co oznacza, że koszty obrony komercyjnego szlaku żeglugowego zostały zesocjalizowane,
przeniesione z prywatnych armatorów na publiczne budżety obronne. Izraelski przemysł zbrojeniowy przeżywa okres bezprecedensowego wzrostu. Eksport uzbrojenia osiągnął w 2024 roku rekordowe 14,7 miliarda dolarów. Prezes jednego z czołowych izraelskich koncernów zbrojeniowych otwarcie określił swoje produkty mianem przetestowanych w boju, battle tested, co stanowi najczytelniejszy możliwy dowód na to, że wojna funkcjonuje jako instrument marketingowy dla przemysłu zbrojeniowego. Stany Zjednoczone przekazały Izraelowi co najmniej 16,3 miliarda dolarów pomocy wojskowej od października 2023 roku, w tym 5,2 miliarda na systemy obrony przeciwrakietowej współprodukowane z firmą Raytheon. Izrael pozostaje największym łącznym beneficjentem amerykańskiej pomocy zagranicznej w historii. Ponad 300 miliardów dolarów w wartościach skorygowanych o inflację. Pomoc ta wraca do amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, ponieważ warunki jej udzielenia wymagają wydatkowania większości środków na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Znów obieg jest zamknięty. Pieniądze podatników trafiają do budżetu obronnego, z budżetu do Izraela, z Izraela do Raytheon i Lockheed Martin, z korporacji do akcjonariuszy w formie dywidend i skupu akcji, a z korporacji do kongresu w formie datków wyborczych i lobbingu na rzecz dalszej pomocy. Przypadek Iranu unaocznia z kolei, w jaki sposób system finansowy służy jako instrument dyscyplinowania tych, którzy pozostają poza hegemonicznym porządkiem. Irańska gospodarka, niezależnie od waszego stosunku moralnego do irańskich władz, to ta irańska gospodarka została poddana najbardziej rozbudowanemu reżimowi sankcji w historii. Amerykańskie sankcje wtórne karzą nie tylko irańskie podmioty, ale każdy podmiot na świecie, który z nimi handluje, co czyni z dolara instrument eksterytorialnej jurysdykcji. Stany Zjednoczone nie muszą blokować Iranu bezpośrednio, wystarczy, że zagrożą odcięciem od systemu dolarowego każdemu, kto z Iranem handluje. PKB Iranu na mieszkańca spadło z $8,000 w roku 2012 do 5,000 w roku 2024. Eksport ropy zmniejszył się z 2,7 miliona baryłek dziennie do 444 tysięcy baryłek w roku 2020. Irańskie próby obejścia systemu obejmujące rozliczenia w kryptowalutach czy handel w juanie z Chinami, skorzystanie z rosyjskiego systemu SPFS jako alternatywy dla SWIFT ilustrują zarazem potęgę hegemonicznej architektury finansowej i narastającą dynamikę poszukiwania alternatyw. Iran jest jednocześnie ofiarą i laboratorium. Jego wykluczenie z globalnego systemu finansowego demonstruje, jakie konsekwencje grożą każdemu, kto ośmieli się naruszyć porządek dolarowy, a jego próby budowy obejść przyczyniają się do fragmentacji tego porządku, której skutki mogą w dłuższej perspektywie okazać się poważniejsze niż same sankcje. Wszystkie omawiane konflikty współczesne łączy jeden wątek strukturalny – narastający kryzys hegemonii dolarowej. Udział dolara w globalnych rezerwach walutowych spadł z 85% w latach 70. do około 59% obecnie, ale waluta ta wciąż pośredniczy w 90% transakcji walutowych i 80% transakcji naftowych. Zamrożenie rosyjskich aktywów gwałtownie przyspieszyło retorykę dedolaryzacyjną. 99,1% handlu rosyjsko-chińskiego rozlicza się obecnie w juanach. Blok BRICS, rozszerzony o nowych członków, deklaruje budowę alternatywnej struktury płatniczej.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Tak, ta sama instytucja, która prała nazistowskie złoto i złoto dentystyczne ofiar Holokaustu i przetrwała każdy konflikt XX wieku, opracował platformę cyfrowych walut banków centralnych o nazwie mBridge z udziałem Chin, Hongkongu, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, która od 2025 roku rozliczyła transakcje o wartości 55 miliardów dolarów. Kiedy pojawiły się obawy, że platforma ta może posłużyć państwom BRICS do omijania zachodnich sankcji, bank BIS wycofał się z projektu w październiku 2024, a jego szef zapewniał, że mBridge nie jest mostem BRICS. Jednocześnie BIS uruchomił konkurencyjny projekt ze zachodnimi bankami centralnymi. Wzorzec instytucjonalny powtarza się z zadziwiającą regularnością. Ta sama instytucja buduje infrastrukturę mogącą służyć obu stronom, a następnie repozycjonuje się w zależności od dynamiki sił. To dokładnie ten sam mechanizm, który BIS stosował w czasie II wojny światowej, tyle że zaktualizowany o technologię cyfrową. Konflikt w Ukrainie, napięcia wokół Iranu, eskalacja na Bliskim Wschodzie nie są zatem osobnymi kryzysami politycznymi, ale są przejawami głębszej restrukturyzacji globalnej architektury finansowej, w której stawką nie jest terytorium ani ideologia, ale kontrola nad infrastrukturą, przez którą przepływa światowy kapitał. 28 lutego 2026 roku, kiedy już miałem praktycznie przygotowany ten wykład do publikacji, Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły skoordynowany atak na Iran, nadając operacji kryptoniem Epic Fury. W ciągu pierwszych 12 godzin wykonano blisko 900 uderzeń na infrastrukturę wojskową, instalacje nuklearne i cele kierownicze w 30 z 31 irańskich prowincji. To uderzenie dekapitacyjne zabiło najwyższego przywódcę Iranu, Ajatollaha Chameneiego, wraz z ministrem obrony i dowódcą Korpusu Strażników Rewolucji. Oficjalne uzasadnienia operacji zmieniały się w ciągu pierwszych dni, od bezpośredniego zagrożenia irańskim arsenałem rakietowym przez prewencję nuklearną, aż po otwarty postulat zmiany reżimu. Tymczasem amerykańskie raporty wywiadowcze nie potwierdziły, nic z tym dziwnego, zawsze tak było, nie potwierdziły bezpośredniego zagrożenia. Zdolność do produkcji rakiet dalekiego zasięgu oceniano mniej więcej na rok 2035 dopiero. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie stwierdziła dowodów na zorganizowany program broni nuklearnej, a mediacja za pośrednictwem Omanu, jak wynika z dostępnych doniesień, osiągnęła dzień wcześniej porozumienie w sprawie redukcji produkowania przez Iran wzbogaconego uranu i pełną weryfikację tego ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Negocjacje te zostały unicestwione przez atak, co nasuwa pytanie, czy ich powodzenie nie stanowiło dla pewnych ośrodków decyzyjnych większego zagrożenia niż sam irański program nuklearny. Konsekwencje finansowe konfliktu potwierdzają tezę z tego wykładu z siłą, której żaden hipotetyczny model nie mógłby dostarczyć. Cena ropy Brent wzrosła z około $72 za baryłkę przed wojną do $110 w ciągu 3 tygodni, osiągając w szczytowym momencie $126. Nawet nie wiem, jaki jest w tej chwili kurs ropy. Cieśnina Ormus, przez którą przepływa 20% światowego handlu morskiego ropą i 20% handlu skroplonym gazem ziemnym LNG, została faktycznie zamknięta dla ruchu komercyjnego nie tyle siłą militarną, co mechanizmem ubezpieczeniowym. Mało kto o tym mówi.
5 marca Międzynarodowa Grupa Klubów Ochrony i Odszkodowań, ubezpieczająca 90% światowego tonażu okrętowego, znaczy tego morskiego, cofnęła ochronę ubezpieczeniową dla statków pływających tym szlakiem. Europejskie ceny gazu podwoiły się. Indeks TTF wzrósł o 50% w ciągu jednego dnia, co stanowi największy dzienny skok od czasu kryzysu energetycznego w 2022 roku. Koreański indeks KOSPI zanotował największy jednodniowy spadek w swojej historii. 12% załamanie 4 marca, głębsze niż po zamachach z 11 września. Japoński Nikkei stracił 11%. Pakistan zanotował rekordowy spadek indeksu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna uruchomiła największe w historii awaryjne uwolnienie rezerw strategicznych, 400 milionów baryłek ropy. Przemysł zbrojeniowy odnotował oczywiście wzrosty, które czynią zyski z wojny w Ukrainie jedynie preludium. Akcje Lockheed Martin wzrosły o 40% od początku roku. RTX 57% w skali roku. Northrop Grumman zanotował 60% wzrost od marca 2023. W ciągu 2 pierwszych dni konfliktu zużyto amunicję o wartości $5,6 miliarda. Pentagon złożył wniosek o $200 miliardów dodatkowego finansowania. Dzienny koszt operacji wynosi 890 milionów do $1 miliarda. Jednocześnie Departament Stanu zatwierdził w trybie pilnym sprzedaż uzbrojenia państwom Zatoki Perskiej na łączną kwotę $23 miliardy, omijając procedurę zatwierdzenia tego przez Kongres. Lockheed Martin zobowiązał się do zwiększenia pocisków przechwytujących Patriot z 600 do 2000 rocznie. Każdy pocisk przechwytujący kosztuje $12,7 miliona. Każdy Patriot PAC-3 kosztuje $3,7 miliona. Trump spotkał się z prezesami koncernów zbrojeniowych w Białym Domu 4 marca, aby przyspieszyć produkcję. Obieg petrodolarowo-zbrojeniowy opisany w poprzedniej części tego wykładu realizuje się tutaj we formie tak jaskrawej, że jakikolwiek analityczny komentarz jest tutaj zbędny. To podatnicy finansują tę wojnę, pieniądze trafiają do korporacji zbrojeniowych, korporacje zwracają zyski akcjonariuszom, a lobbying tych samych korporacji podtrzymuje polityczną wolę do kontynuowania tego konfliktu. Najistotniejszym z perspektywy niniejszego wykładu elementem konfliktu jest irańskie żądanie, aby tankowce przepływające przez ciśninę Ormus uiszczały opłaty w chińskim juanie zamiast dolarach amerykańskich. Analitycy określili ten ruch mianem najpoważniejszego wyzwania dla systemu petrodolarowego w jego 52-letniej historii. Chińskie statki uzyskały przepustkę przez cieśninę pod kontrolą i ochroną Korpusu Strażników Rewolucji. Do 15 marca 11,7 miliona baryłek irańskiej ropy popłynęło do Chin w ramach tego porozumienia. Iran, poddawany najbardziej rozbudowanemu reżimowi sankcyjnemu w historii, z PKB na mieszkańca obniżonym do $4,000, z inflacją przekraczającą 40% i walutą, która straciła 20 000 razy na wartości od roku 1979 roku, postawił na wojnę ekonomiczną zamiast militarnej. Uderzenia irańskich rakiet celowały nie w obiekty wojskowe, ale w infrastrukturę gospodarczą państw Zatoki, porty, lotniska, rafinerie, terminale LNG, centra danych i obiekty turystyczne, to znaczy aktywa dywersyfikacyjne, które miały przygotować te gospodarki Zatoki na erę postnaftową. Analitycy trafnie podsumowali tę dynamikę. Iran może przegrywać wojnę militarną, ale prowadzi inną wojnę wymierzoną w samą globalną gospodarkę.
I paradoks jest tutaj dialektyczny. Wojna, która oficjalnie służy obronie systemu petrodolarowego, faktycznie przyspiesza jego erozję, gdyż demonstruje zarówno brutalność, z jaką system broni swojej hegemonii, jak i kruchość infrastruktury, na której ta hegemonia się opiera. Reakcje europejskie odsłoniły głębokość pęknięć w sojuszu transatlantyckim. Trump zażądał od NATO wysłania okrętów wojennych w celu otwarcia cieśniny Ormus. Niemal wszyscy europejscy sojusznicy odmówili. Niemiecki minister obrony oświadczył, że to nie jest wojna Niemiec. Hiszpania odmówiła dostępu do swoich baz lotniczych, skłoniło Trumpa do groźby embargo handlowego. Trump ostrzegł, że NATO czeka bardzo zła przyszłość i zasugerował rozważenie wystąpienia Stanów Zjednoczonych ze sojuszu w ogóle. Polska zajęła pozycję charakterystyczną. Wyraziła polityczną solidarność z USA, jednocześnie kategorycznie odmawiając udziału militarnego. Premier Tusk oświadczył niedawno wprost, że Polska nie wyśle żołnierzy do Iranu i że ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio polskiego bezpieczeństwa. A minister obrony Kosiniak-Kamysz ostrzegł, że wojna irańska zagrozi dostawą broni dla Ukrainy, wzmocni gospodarkę Rosji i przeniesie uwagę Stanów Zjednoczonych z Europy na Bliski Wschód nie epizodycznie, lecz na długo. Sondaże wykazywały, że ponad połowa Polaków opowiada się za całkowitą neutralnością, a zaledwie 0,2% popiera zaangażowanie militarne. I to Rosja okazała się głównym beneficjentem asymetrycznym. Ceny ropy Urals wzrosły powyżej $70 za baryłkę, znacznie powyżej budżetowego progu rentowności wynoszącego obecnie $59, co już złagodziło finansowe obciążenie Rosji związane z wojną w Ukrainie. Stany Zjednoczone w geście o wymowie graniczącej z ironią tymczasowo złagodziły ograniczenia na eksport rosyjskiej ropy, aby obniżyć światowe ceny. Wojna z Iranem prowadzona pod hasłem zwalczania zagrożeń okazała się prezentem dla państwa, które oficjalna narracja zachodnia przedstawia jako największe zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa. Operacja w Iranie dostarcza materiału, który potwierdza tezę tego wykładu z brutalnością, jakiej żaden teoretyk nie mógłby sobie życzyć. Każdy element struktury, który opisałem, powtarza się. Transfer środków publicznych do sektora prywatnego pod szyldem bezpieczeństwa narodowego, eskalacja zbrojeń finansowana długiem publicznym, socjalizacja kosztów, czyli przeniesienie ich na podatników i prywatyzacja zysków, czyli koszty ponoszą podatnicy, ale zyski ponoszą prywatni inwestorzy. I karanie państw próbujących wyjść z hegemonicznego porządku walutowego i korporacyjny lobbying na rzecz kontynuacji konfliktu, czyli asymetryczne korzyści dla podmiotów, które oficjalnie nie są stroną wojny. Jednocześnie irański konflikt wnosi do tej analizy nowy element. Iran, państwo o zniszczonej gospodarce i zdegradowanej armii, prowadzi wojnę ekonomiczną za pomocą mechanizmu ubezpieczeniowego i żądań walutowych, co oznacza, że sama logika finansowa, dotychczas opisywana jako narzędzie hegemona, zostaje zwrócona przeciwko niemu samemu, przez jego ofiarę. System, który zamroził $300 miliardów rosyjskich aktywów i przez dekady eliminował Iran z globalnych finansów, odkrywa teraz, że ci, których wykluczył, budują alternatywy, a ci, których zaatakował, atakują go jego własną bronią, kontrolą nad infrastrukturą, przez którą przepływa kapitał. Cieśnina Ormus jest dla ropy tym, czym SWIFT jest dla walut, dla dolara. Bardzo wąskim gardłem, którego kontrola daje władzę praktycznie nad całym systemem. Iran to zrozumiał. Pytanie, czy zrozumieją to demokratyczne społeczeństwa, które ponoszą koszty tej struktury, i to pytanie cały czas jest otwarte. I chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że tutaj moim celem nie jest wybielanie takich państw jak Iran czy Rosja. To nie jest kwestia mojego stosunku moralnego czy nawet emocjonalnego do tych państw, tylko
analiza faktów. Na początku tego wykładu postawiłem pytanie o prawdziwy podmiot wojny i ta tradycyjna odpowiedź wskazuje na państwa, narody, ideologię. I wydaje mi się, że w tej analizie, którą przeprowadziłem, nie obaliłem tej odpowiedzi, ale skomplikowałem jej, który pozwala zmienić obraz wojny zasadniczo. Bo na każdym etapie dziejów, który prześledziliśmy, od fikcyjnych reparacji wersalskich przez kołowy obieg kapitału lat 20. Przez korporacyjną kolaborację z nazizmem, powojenny system petrodolarowy, po zamrożenie rosyjskich aktywów i rekordowe zyski przemysłu zbrojeniowego, ujawnia się ta sama struktura. System finansowy nie tyle reaguje na konflikty zbrojne, ile współtworzy ich warunki możliwości. Czerpie z nich korzyści i wychodzi z nich wzmocniony. Instytucje, które pośredniczyły w obrocie nazistowskim złotem, tym złotem dentystycznym, nadal funkcjonują jako filary globalnych finansów. Korporacje, które budowały machinę wojenną III Rzeszy, otrzymały po wojnie odszkodowania od rządów, których żołnierze ginęli od ich produktów. Firmy, które dzisiaj zarabiają na wojnie w Ukrainie, które dzisiaj są zarabiane na wojnie w Ukrainie, jutro będą zarabiały na odbudowie Ukrainy. To nie jest teoria spiskowa. To jest opis powtarzalnej struktury udokumentowanej powszechnie dostępnymi źródłami, których wiarygodność raczej nie budzi wątpliwości. Ja te materiały zebrałem w ciągu kilku dni, siedząc na domu na wsi za pomocą internetu. Każdy z was może zrobić to samo. To, co zrobiłem, to po prostu zebrałem to do kupy i dokonałem analizy tego. W związku z tym nie trzeba nam śledzić żadnego spisku i nikt tego spisku nie musi tworzyć, żeby wyjaśnić, dlaczego po każdej wojnie zyski sektorów zbrojeniowych rosną. Dlaczego po każdym zniszczeniu odbudowa służy tak naprawdę zewnętrznemu kapitałowi. Dlaczego każda próba wyjścia z hegemonicznego porządku walutowego kończy się interwencją militarną. Wystarczy uznać, że system wytwarza warunki strukturalnej zachęty, które czynią te rezultaty bardziej prawdopodobnymi od ich przeciwieństwa i że podmioty, które na tych zachętach korzystają, dysponują nieproporcjonalnie większym wpływem na decyzje polityczne niż czynniki demokratyczne. Kapitał nie jest Bogiem historii, lecz nie jest też jej niewinnym widzem. Jest czymś pośrednim. Jest logiką, która nie planuje, ale kształtuje. Siłą, która nie decyduje, ale warunkuje. Strukturą, która nie posiada własnej woli, ale produkuje skutki z regularnością, jakiej nikt, żadna osobowa wola nigdy by nie osiągnęła. Żaden spisek nie osiągnąłby takich rezultatów, jak ta struktura, którą opisuję. Spiski się rozpadają, spiski się ujawniają, spiski się kompromitują, a ten system trwa od dziesięcioleci. I pozostaje nam tylko pytanie o przyszłość, a ściślej o to, czy ta trajektoria, którą tutaj opisałem, którą przeanalizowałem, jest w ogóle odwracalna. I nie zamierzam na to pytanie odpowiadać jakoś jednoznacznie, ponieważ jakaś jednoznaczna odpowiedź, optymistyczna lub pesymistyczna, byłaby tutaj czymś kompletnie nieuczciwym wobec was, wobec złożoności problemu i wobec mojej własnej niewiedzy, bo ostatecznie nie posiadam aż takiej wiedzy, żeby przewidzieć przyszłość. Mogę jedynie wskazać warunki, które musiałyby zostać spełnione, żeby ta odpowiedź była inna niż pesymistyczna. Po pierwsze, demokratyczne społeczeństwa musiałyby odzyskać kontrolę nad polityką pieniężną i fiskalną, wyrwaną im przez instytucje finansowe operujące ponad suwerennością państwową. Od banku BIS poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, aż po agencje ratingowe, które de facto dyktują warunki polityki budżetowej wybranym demokratycznie rządom. Po drugie, logika akumulacji kapitalistycznej musiałaby zostać poddana instytucjonalnym ograniczeniom, które uniemożliwiłyby czerpanie zysków z destrukcji, co oznaczałoby
fundamentalne przekształcenie relacji między sektorem zbrojeniowym a państwem. Po trzecie, globalny system finansowy musiałby zostać przebudowany w sposób, który oddziela obieg kapitału od obiegu przemocy, co jest warunkiem najtrudniejszym, ponieważ ich splecenie nie jest defektem systemu, ale jego cechą konstytutywną. Nie wiem, czy którykolwiek z tych warunków jest w ogóle możliwy do spełnienia. Wiem natomiast, że bez ich spełnienia cykle, które prześledziliśmy od Wersalu po Auschwitz, Bretton Woods, Bagdad i Trypolis, po Mariupol, Gazę i Teheran, będzie się powtarzał za każdym razem w nowej formie. I z tą samą logiką, z długiem jako narzędziem kontroli, kryzysem jako okazją do redystrybucji, wojną jako funkcją systemu kapitalistycznego. Jedyne, co mogę wam zaproponować w ramach jakiejś nadziei, jest sama zdolność do krytycznego rozpoznania mechanizmu, w których uczestniczymy. Jeśli dokonałem takiej analizy ja, człowiek mieszkający na wsi, z dostępem do internetu, bez wykształcenia ekonomicznego, bo jestem z wykształcenia tylko filozofem, to znaczy, że nie mamy do czynienia z wielkim spiskiem, tylko po prostu z czymś, co zostało starannie zakryte przed naszymi oczami, po prostu w ramach narracji tego systemu. Kto bowiem nie rozumie architektury systemu, w którym żyje, a jeśli ten system porównać do jakiegoś gmachu, to kto nie rozumie architektury gmachu, w którym przebywa, nie jest w stanie go opuścić nawet wtedy, jeśli drzwi stoją otworem. I na koniec jeszcze powiem, że dokonanie tej analizy, do której niejako zmusiły mnie obecnie panujące warunki, sprawia, że zaczynam w ogóle inaczej patrzeć też na to, co dzisiaj dzieje się na świecie. Nie oceniając moralnie stron, które uczestniczą w tym konflikcie. Bo to, że rozpoznajemy jakąś strukturę, to nie znaczy, że kogokolwiek rozgrzeszamy, czy też uniewinniamy z popełnionych przez niego czynów. Po prostu uważam, że najważniejszą rzeczą, jaką możemy dzisiaj zrobić w obecnej sytuacji, to po prostu przestać kłamać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejny wykład.